Ok, skończone. Trochę z miotką wyrównałem jakieś takie pierdzikniki i wygląda to pięknie. Przyjechał też kamper wczoraj, przedwczoraj. Ostatnio bardzo dużo kamperów było, także coś się rusza. Jest fajnie. Jest pozytywna energia. Ok, nara. Ok, naprawki porobione. Zobaczcie, tak to wygląda. Całkiem nieźle jak na amatorów. Naprawki porobione wszędzie. Zmyjemy to później karczerem, kamienie pomyjemy karczerem. Jeszcze ten. I zagruntujemy. Rozrobimy wodę z gruntem, zagruntujemy to wszystko, co jest do malowania. Bo zawsze lepiej, lepiej będzie się farba trzymała. To jest bardzo dobra farba jest bardzo dobra, ale wymyjemy, zagruntujemy, to później tu, gdzie ta rura, to będzie taki z kamieni boks zbudowany, ale to później, bo jeszcze będziemy podłączać przecież kuchnię i łazienkę z prysznicem, także to później. A tu będą płyty, jak mówiłem, tu będzie takie wycięte do kształtu dachówek, żeby ptaki nie wlatywały, takie nie na całość, żeby woda dalej spływała, tylko jakby na ten baton wyższy i na ten, do kształtu. I to na biało będzie pomalowane. Takie tutaj robią, takie, żeby zasłonić, żeby ptaki nie wlatywały. A ta niższa szpara, gdzie woda zlatuje do rynny, to będzie woda dalej zlatywała do rynny, także to nic nie przeszkodzi. Także tak wyglądają tu wszystkie naprawki. Tu ostatnią naprawkę u góry Li dokłada, bo tam zabrakło trochę i to wszystko. Także na pewno, jeszcze będę po deski jechał, to już mówiłem, że jadę po deski, żeby to właśnie wykończyć i gotowe do malowania będzie, także na razie do później. A tak się w Portugalii jeździ z 5-metrowymi dechami. Bez zabezpieczenia. Dałem radę. Nie no, żartuję. Miałem przypięte to pasami z przodu przez okna i z tyłu od bagażnika. Było spięte. Na dowód pokażę. Wpadłem, żeby nagrać, jak już odpiąłem. Tu mam pas. Było wszystko pospinane, także... Ale i tak pewnie Dodge bez bagażnika. Na szczęście tu policji prawie w ogóle nie ma, także taka 5-metrowa. Nie chciałem jej ciąć na pół, bo bym musiał tu później sztukować. A tak będzie ładna, fajna deseczka, piękna. Taka ciekawostka. Nie wystawało dużo. Tu trochę wystawało, tam trochę wystawało, także nie było tak tragicznie. Ok, kupiłem takie deski. Już je widzieliście na samochodzie, już przycięte są skosy. Tu przykręciliśmy jeszcze ekstra takie łaty, bo żeby dachówki nie haczyły, żeby było prosto. I to będziemy teraz smalować na biało wszystko i przykręcać jutro. Wygląda super, takie wielkie po prostu, takie wielkie. Dlatego takie wielkie, bo chciałem mniejsze, ale mieli tylko takie. Dlatego nie wygląda to źle, wygląda dobrze. W dół zachodzi, na górę zachodzi, wygląda super. Jest taka osłona po prostu od wiatru. I tyle. Także bierzemy się za malowanie, tam przykręcanie ostatniej łaty i zaczynamy to malować na biało, bo musi być to pomalowane przed przykręceniem, bo później nie pomalujemy już od tyłu. Ok. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na słonecznej farmie. Kolejny dzień. Słoneczko wstaje, nie widać, trochę pochmurno. Nam już zimno jest, teraz 20 stopni, rano nam zimno, trzęsiemy się. Już aklimatyzacja pełną parą. Naprawdę, człowiek się przyzwyczaja. Teraz już rozumiem, dlaczego Portugalczycy chodzili przy 20 stopniach w kurtkach. Słuchajcie, my jedziemy do Fundão, bo tam po drodze zamówimy krąg betonowy i też jedziemy kupić
te kafelki na podłogę poszukać. Jakieś takie najtańsze, bo one niepotrzebne nam nie wiadomo co. Tu już pomalowałem pierwszą warstwę. Deseczki pomalowane, druga warstwa i jak wracam, to będziemy je przykręcać już tu na czoło. Małą tam poprawkę musimy zrobić. Odkręcić z powrotem te batony, może pomalować je i będziemy już to przykręcać, będzie pięknie wyglądało. Wtedy domek jest gotowy do mycia karczerem, gruntowania i malowania. I będzie ładnie na biało pomalowany. Będzie wyglądał jak $1 000 000. Także dach jest pięknie zrobiony. Jedyne co, to musimy, bo źle tam jest zrobione, że ten membrana jest podwinięta do góry, to powinno być na dół, bo to będzie zaciekało pomiędzy, nie wiem czemu to wpadliśmy na taki pomysł. W nocy się obudziłem, miałem sen, nie, musi to być na dół. Bo okej, może to będzie działało, ale jak przy dużych deszczach to możliwe, że będzie zaciekało i na płytę wciekało, także to musi być w dół. Bo cokolwiek zacieknie pomiędzy tym a tym, to tam nie ma problemu, ale jak zacieknie na płytę, no to już jest problem. Także to nie wiem skąd ten pomysł się wyrwał, ale jest to zły pomysł. Dlatego to batony, te łaty odkręcamy i zmieniamy z powrotem tak jak było. I takie trzeba pomalować, także odkręci się i je pomaluje i tyle. Pod spodem też będzie wszystko na biało pomalowane, a później z czasem może tu jeszcze przykręcę po prostu drugą płytę pomiędzy tą a tym. Good morning, Lee. Ok, także zbieramy się. Wróciliśmy ze sklepu, mamy kafelki, mamy klej, inne rzeczy kupiliśmy, prawie 800 euro wydane, tona w samochodzie, także te kafelki to 700 coś plus klej prawie tona, ale spokojnie, ten samochód ma tonę ładowności, także spokojnie daliśmy radę. Także wypakowujemy to, na razie kończymy dach, a to będzie już na później na działanie, także do roboty. Tu już pomalowane, 2 warstwy, listwy też pomalowane, także zabieramy się za robotę. Zobaczcie, przykręciliśmy tą stronę, tak to wygląda. Dokręcić tylko wkręty, wygląda super. Od dołu się na biało pomaluje, budyneczek na biało i będzie cudownie. Tutaj zobaczcie, Lee robi takie, to też na biało się pomaluje, żeby ptaki nie wlatywały. Na dole będzie taka przerwa, żeby woda spływała swobodnie, ale to jest taki na wiatrołap i żeby ptaki się nie gnieździły. Takie robią. Fajnie to będzie wyglądało, jak będzie na biało pomalowane. Rynienka. Wygląda super. Myślałem, że będzie deska za duża, ale nie jest taka za duża. Wygląda to fajnie. It looks good. It's amazing. It looks amazing, yes. That's exactly the right size, that isn't it? Yeah. With the white paint on the building, it's gonna amazing. Ok, także zabieramy się dalej do pracy, bo już słońce grzeje. Skończyliśmy dach, to znaczy nie skończyliśmy rynien i tutaj tego, ale teraz zaczynamy już podłogę, dlatego nagram Wam jak to wygląda. Zobaczcie, tu z przodu tak to wygląda. Także tu tylko wykończenia rynne, malowanie domku. No jak na amatorów wygląda to nieźle. I z tej strony wygląda to tak. Później wykończenie jeszcze od góry. Ale wygląda to tak, całkiem nieźle. O, tak się prezentuje z tej strony. Puszczę Wam jeszcze drona. Lekkie wykończenie od góry, rynny i gotowe malowanie. Ale to mówię, to musi poczekać, bo teraz będziemy robić podłogę. Dach jest wodoodporny, odporny na wiatr, także możemy się skupić na podłodze. Puszczę Wam drona. Myślę, że to będzie chyba ostatnia część dachu na razie, bo teraz już będziemy robić podłogę, także
Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się podoba i puszczę Wam jeszcze drona. A następny odcinek już będzie z podłogi, także przestawiamy wszystko w domku. Wszystko, co niepotrzebne, wynosimy na zewnątrz. Część rzeczy przesuwamy na drugą stronę, bo wylewamy połowę i później drugą połowę domku, bo no, potrwa to trochę dni, także nie chcemy wszystkiego wystawiać na zewnątrz. Po prostu zrobimy połowę, kafelki i później zrobimy drugą połowę i kafelki i tak to będzie wyglądało. Dobra, nie marudzę i już puszczam Wam drona.